Nadchodzi chwila, żeby zrzucić koło i zobaczyć ten zacisk. Zacisk jest prosty, tak jak w starych MZ-kach. Dwa tłoczki z obustronnie, nie jest pływający i naprawdę się zaciął, znaczy się zacina, a przy 50 to jest bardzo dużo. A na 9 ząbku naciąg łańcucha, to też ważne zapamiętać. I będę sprawdzał, co się dzieje. No, płyn jest tragiczny kolor. Taki kawy praktycznie. Mały poziom, więc to też jest wszystko do uzupełnienia. Ale do roboty. Oczywiście koło zrzucone. Mamy zacisk, jest ślad. Już pamiętam, po czym było zgłaszane. Śruba, jedna ze śrub od tarczy hamulcowej się wykręciła. Jednej brakuje. I łepek wykręconej śruby tarł o jarzmo. To pamiętam, że coś szorowało. To było kiedyś usuwane. Natomiast standardowo jeden tłoczek stoi. Ten tłoczek stoi. Ten jeszcze wychodzi, ale palcami nie wraca. Kłopot polega jak zawsze na tym, aby wypchnąć tłoczki jednocześnie, żeby to przeserwisować bez sprężarki. Skomplikowane zadanie. Ok, zacisk jest rozpołowiony. Tłoczki już zostały wyczyszczone. Tutaj widać, jest bardzo fajnie. Nie ma jakichś takich wrzorów. Do czyszczenia tłoczków używam takiej kuchennej czyścika do garów i to bardzo fajnie zmywa. Jak udało mi się rozpołowić zacisk? Oczywiście pierwszy tłoczek, zawsze któryś tłoczek wyskoczy sam, a z drugim tłoczkiem mamy problem. I w tym przypadku tutaj się dział tłoczek i nie chwytuje się palcami i nie ma możliwości chwycenia tego tłoczka. W tłoczku nie ma żadnych rowków, żeby to chwycić i odradzam branie się kombinerkami nawet przez taśmę, bo można zniszczyć tłoczek, tak jak w Transalpie zniszczyłem tłoczek. Założyłem Banjo Bolta, czyli przewód hamulcowy. Nawet palcem śrubkę lekko docisnąłem, tak żeby ciasno było. I tutaj jest mała dziurka, która łączy obie połówki. I w gumowych rękawiczkach zasłoniłem tą małą dziurkę. Nacisk tak kciukiem i pompowanie pompą hamulca. Dolać tylko olej, płyn hamulcowy i pompować aż za którymś razem delikatnie wyskoczy. I wyskoczył. Więc temat rozłożenia. To jest czyste, nie mam nowego zestawu naprawczego. Uszczelki, o ile przeczyściłem, zobaczymy w praniu, nasmaruję tym specjalnym smarem do regeneracji hamulców. Jeżeli nie są zbyt mocno spuchnięte, powinno chodzić. Natomiast tutaj widzę, jest dużo bardzo brudu, syfu i to mi zajmie sporo czasu, żeby to doczyścić w środku. Widzicie, jak jest w środku czarno? Co nie powinno być, jest bardzo w środku czarno. No, tak być nie powinno, a jest. Mamy wszystko poczyszczone szczotką mosiężną. To, co się dało, to się dało wyczyścić. I pora to składać. Jeszcze papierem wycieram na sucho. No i składamy i zobaczymy, czy to coś pomogło. Jeżeli nie pomogło, no to definitywnie będzie trzeba wymienić te uszczelniacze, które mogą być już skostniałe. Jak sytuacja wygląda? Ja zawsze teraz składam na tak zwaną czerwoną gumę. Taki to jest tutaj właśnie jest napisane właśnie do zacisków hamulcowych, do tłoczków hamulcowych. Możecie się sprzeczać z tymi opiniami, że to jest złe, niedobre. Ale tak, uszczelka jest posmarowana, lekko tłoczek posmarowany i wchodzi palcem, dosłownie, wchodzi palcem, płynny ruch wyczyszczony, więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok. I tego właśnie używam, składam, społawiam i montuję, bo się śpieszę. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak się składa tłoczki, to sobie przestudiuj temat. Ja tego nie będę pokazywał. Ważne, aby działało, bo głównym celem jest to, aby przekazać maszynę dla właściciela i żeby się cieszył i żebym ja miał już wolną głowę i spokój. Teoretycznie zostało zalać płyn, odpowietrzyć układ i gdy tłoczki są luźno, koło sobie, widzicie różnicę? Wszystko ładnie chodzi podokręcane. Dobra, zabieram się za zalanie płynu, proces odpowietrzenia i zobaczymy, czy te tłoczki powinny chodzić, bo palcem ładnie się wśliznęły. Tutaj na pewno trzeba zaopatrzyć się czym prędzej w taką specjalną podkładkę i śrubę, bo brakuje.
Nic odkrywczego, klasycznie. Przepompowuję, odblokowuję książkowo. Nie chce mi się strzykawką na odwrót tego robić. Trochę czasu to zajmie, ale jest dobry efekt. Chciałem jeszcze wyjechać, poeksperymentować, sprawdzić to i klątwa małego diabła Suzuki od Suzuki trwa. Proces odpowietrzania się zatrzymał. Mogę pompować w nieskończoność. Gdzieś się zapowietrzyło w pompie i w ogóle nie wypycha już. Oczywiście tłoczki zostały wypchnięte na tyle, że klocki trą. Natomiast gdzieś jest te powietrze w pompie, że już w ogóle ten płyn nie chce płynąć. Próbowałem przepchnąć strzykawką w drugą stronę, to niestety nie przy tym wężyku, trzeba by było paską na to dobrze chwycić, bo mi tu wybuchło. I musiałem wszystko umyć, bo wszędzie płynu pełno było. No klątwa małego Suzuki. No tyle noga, czy tam kurna. Wyobrażacie to sobie? Czyszczę filtr powietrza i niby jest przelot. Widzicie, gdzie jest przelot? Te dwa paseczki w tej całej siateczce praktycznie. To nie jest fajne. Więc na razie wywaliłem tą siateczkę i zostawiłem gąbkę w ten sposób. Przejadę się, zobaczę, czy chodzi troszeczkę lepiej, bo ten przelot to jest strasznie zdławiony. Ale może być zestrojony do tego. Tylko że ten cylinder nie jest fabryczny. Zobaczymy, czy coś to pomoże. Tak, hamulec naprawiony, więc już nie ma oporów tarcia. Filtr zdjęty, przeczyszczony. Ewentualnie wydech, ale to już nie dzisiaj, jest 22 godzina, więc się tylko karnę kawałek odpalę, zobaczę jak to jedzie, jak to pracuje w tej chwili i to wszystko. I jak widać, demon powraca i klątwa trwa. Powiem tak, motocykl nadal nie chce pracować poprawnie. Sprawdziłem świecę, nic nadzwyczajnego. Możliwe, że jest coś w związku z tym całym, na pewno w związku z tym całym zestawem Air Sal tłok i cylinder ten aluminiowy. No bo tylko to zostało tak jakby niefabryczne. Zupełnie inny rozkład jest kanałów. I teraz jest duża zagwozdka, bo gaźnik jest fabryczny. Sprawdzam przy pomocy wężyka. Poziom paliwa, wszystko się zgadza. Jest przepływ paliwa. Napełnia komorę pływakową dość szybko, sprawnie. Tu jest cała zagwozdka z tym cylindrem. Jak czytam posty, różne fora, to nie tylko ja mam problem z tym cylindrem, że motocykl nie ma mocy, żeby ruszyć. Później jakoś tam się toczy, nie ma mocy. Możliwe, że nie jest to dobrze zgrany tłok z głowicą i jest za duża przestrzeń i nie ma mocy. Nie mam pojęcia. Próbuję cokolwiek zrobić, poregulować, pojeździć, czy w ogóle to ma jakiś sens, bo na tą chwilę błądzę. To nic, że motocykl zapalił i pracuje stabilnie na wolnych obrotach, ale jeździć się tym praktycznie nie da. No i tak wygląda regulacja. Jeżdżę za śrubokrętami, z kluczami. Zrzucałem cały boczek, żeby zdjąć ten dekielek od filtra powietrza. Gdy mamy duży przepływ powietrza bez tego dekielka, w ogóle też mocy nie ma, więc z tym dekielkiem jakoś jedzie. Gorzej jest z tym, żeby przełamać barierę do rezonansu, do wkręcania się, ale reguluje śrubą składu mieszanki i co dziwne, gdy ją odkręcę więcej niż zalecane, 1,5 obrotu, może 2 albo 3, wtedy reaguje dużo lepiej. Więc przyczyna na pewno jest w samym też gaźniku. A tak udaje się nawet rozpędzić do 60, do 70 prawie. Więc naprawdę dziwny ten motorek jest. Garaż teoretycznie został tylko bałagan, duży bałagan. Motorek przekazałem, natomiast nie wiem jak się zakończy. Prawdopodobnie jak bumerang jeszcze wróci, to dość szybko, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że nie w sprawie generalki. Cylinder ten jest asortymentem tuningowym. Wał został wymieniony, łożyska zostały wymienione, więc teoretycznie dół silnika z cylindrem jest przygotowany, natomiast nie ma żadnej konkretnej instrukcji, jak to wszystko powinno być.
dalej, co jest zalecane, jaki jest gaźnik zalecany do tego, bo na tym fabrycznym no stary jest gaźnik, ale się nie da tego jakoś sensownie zestroić. Zapłon, może też i zapłon, bo jest nowy wał. Nie mam lampy stroboskopowej, więc też idealnie tego nie jestem w stanie na tą chwilę sprawdzić. Po odblokowaniu hamulca koła tylnego, no motorek jedzie. Śrubę od składu mieszanki wolnych obrotów musiałem dużo więcej wykręcić niż te 1,5 obrotu i troszeczkę to ożyło. No dociera się. Rozpędziłem się prawie 70 po prostej czy lekko z górki. Z moją masą, chociaż nie ważę za dużo, poniżej 80 kg, 70 parę. No jest problematyczny wjazd pod tego typu górki. Trzeba jedynką piłować, a mamy 6 biegów. Więc mam nadzieję, że się będzie docierał ten silnik i parametry się zmienią. Ktoś się znajdzie, kto zajmuje się, kto bawi się tymi dwusuwami na co dzień i doradzi, jaki gaźnik dobrać, bo już mi ręce upadają. Wiadomo, sprawy tuningowe, elementy. Trzeba mieć pasję do tego, czas i pieniądze, żeby to sobie stroić i obserwować, co się dzieje. To nie jest fabryczny cylinder, gdzie teoretycznie mamy instrukcję, wkładamy i mierzymy i powinno być tak, jak fabryka zakłada. Tutaj tak nie jest, więc jest jak jest. Odpala, jeździ, trzeba obserwować, ale klątwa diabła nadal trwa, ponieważ zrobiłem tylne zaciski i okazało się, że zaczęło cieknąć z pompy hamulcowej tylnego hamulca. Więc starość starych motocykli, uszczelki, wszystko to nie było robione przez, załóżmy, 2000 rocznik, no to już będzie 24 lata. Możliwe, że nie było to zmieniane. No to po takim czasie to wszystko wychodzi. No i prawdopodobnie wyszło to w tym momencie, kiedy zacząłem to składać do kupy, więc chcąc zrobić dobrze, można odkryć dużo rzeczy i trzeba wtedy zrobić dużo rzeczy, a to są koszta i czas. No i też wiedza. Ja tej wiedzy nie mam, też musiałem się doedukować, doszukać tej wiedzy ogólnie też za bardzo właśnie informacji takich tego setu, tej konfiguracji też właśnie nie było i tu jest ogólny problem. A wystroić to teraz próby i błędy, inaczej się na tej wyspie tutaj nie da. Dobra, cześć. Dobrze, przepraszam, małe sprostowanie. Jest ta mała instrukcja teoretycznie, tylko opis taki, że z którego wynika, jest jasno napisane, że niby oryginalny pozycja 6, ten cylinder powinien pracować z fabrycznym gaźnikiem, teoretycznie, i też z fabrycznym układem wydechowym. Więc niby to wszystko powinno być plug and play, no ale sami widzicie, że coś jest na rzeczy. No wiadomo, gaźnik też ma swoje lata i też coś może być z nim nie tak.